Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego filmu będzie automatyzacja zleceń produkcyjnych i zamówień zakupu na podstawie prognozy z uwzględnieniem zleceń sprzedaży i aktualnych stanów magazynowych. Do tego celu wykorzystamy narzędzie znajdujące się w SAP Business One zwane MRP. Film będzie składał się z dwóch części. Pierwszą z nich będzie tworzenie prognozy oraz definiowanie scenariusza MRP, a w drugiej zajmiemy się omówieniem wyników kreatora MRP oraz rekomendacją do zlecenia. Na początku postaram się krótko wytłumaczyć, co to jest MRP. MRP jest to moduł planowania potrzeb materiałowych. Umożliwia on zaplanowanie potrzeb materiałowych dla procesu produkcji lub zakupu na podstawie ponownej oceny istniejących stanów magazynowych, zapotrzebowania i dostaw względem zmieniających się parametrów planowania, takich jak zdefiniowanie czasu realizacji, podejmowanie decyzji o produkcji własnej bądź zakupie towarów, planowanie dni wolnych od pracy. Wynikiem przebiegu MRP jest raport i rekomendacja, na podstawie których realizowane są zapotrzebowania brutto na towary poprzez uwzględnianie istniejących poziomów zapasów, istniejących zamówień zakupu oraz zleceń produkcyjnych. Przebieg MRP uwzględnia także zdefiniowanie na konkretnych towarach reguł planowania, takich jak wielokrotność zlecenia, częstotliwość zleceń, minimalna ilość zlecenia, poziom zapasów i tym podobne. MRP umożliwia więc zaplanowanie potrzeb materiałowych w kompleksowych procesach produkcyjnych i zaopatrzeniowych. Zobaczmy teraz, jak można skorzystać z MRP. W celu skorzystania z MRP należy w menu głównym SAP wybrać zakładkę MRP. Pojawiają nam się kolejne trzy okna. Są to prognozy, kreator MRP i rekomendacja do zlecenia. Przedstawię teraz przykład wykorzystania kreatora MRP do zautomatyzowania tworzenia zleceń produkcyjnych i zamówień zakupu przy wykorzystaniu aktualnych stanów magazynowych oraz zleceń sprzedaży. Na początku wchodzimy w pierwszą zakładkę prognozy. Jest to zakładka, w której definiujemy sobie prognozowaną sprzedaż na wybranych towarach. Mamy tutaj takie pole jak kod prognozy i nazwa prognozy. Tutaj wpisujemy oczywiście dowolną prognozę MRP. Następnie definiujemy datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia tej prognozy. Ja sobie tutaj wpisałem 1 luty 2014, data zakończenia 31 grudnia 2014. Potem mamy takie pole jak wgląd. Mamy tutaj możliwość miesięcznie, jest jeszcze możliwość dziennie i tygodniowo. Następnie na liniach dodajemy sobie już towary, indeksy, mogą też być wyroby gotowe i następnie dodajemy planowaną sprzedaż w danym okresie. Ja sobie ustawimy na przykład, że dla towaru pierwszego w lutym będzie to 300 000, w marcu będzie to 10, w kwietniu będzie to 10, w maju 10 i tak dalej, i tak dalej. Analogicznie dla pozostałych towarów. Dobrze, kolejnym krokiem jest kreator MRP. No więc tak, w pierwszym oknie tego kreatora klikamy sobie dalej. Tutaj mamy możliwość utworzenia nowego scenariusza, bądź też wybrania istniejącego już scenariusza. Ja sobie tutaj skorzystam z utworzonego wcześniej scenariusza, aczkolwiek przejdę przez wszystkie kroki, aby pokazać, jak się tworzy także nowy scenariusz. Można już z tego miejsca oczywiście ten scenariusz uruchomić, klikając przycisk uruchom znajdujący się na dole ekranu i w tym momencie zostanie już uruchomiony cały scenariusz MRP łącznie ze wszystkimi ustawieniami i zostanie wygenerowany raport razem z rekomendacjami do zlecenia. No jednak kliknijmy sobie dalej i zobaczmy, jak buduje się po kolei taki scenariusz. Tutaj widzimy na samej górze mamy opis. Jest to po prostu nazwa naszego scenariusza. Następnie mamy horyzont planowania. Jest to data rozpoczęcia i data zakończenia, czyli okres, jaki po prostu bierzemy do naszego planowania. Następnie mamy wyświetlane w okresach. Tutaj mamy trzy opcje. Są to dni, tygodnie, miesiące. Ja akurat wybrałem sobie miesiące i będziemy mieć po prostu okresy miesięczne. Długość horyzontu planowania podpowiada się taki sam jak wyświetlane w okresach. Możemy sobie tutaj oczywiście wybrać ilość miesięcy. Zostawiamy sobie 5. Uwzględnić dni wolne dla materiałów produkcyjnych i towarów nabywanych. Jest to opcja, aby uwzględnić dni wolne od pracy, zarówno dla
produkcji, jak i dla magazynu, który by miał w tym czasie przyjmować dostawy. No, u nas nie pracujemy w weekend, więc zaznaczamy sobie obydwie opcje. Ignoruj skumulowane czasy realizacji. Skumulowane czasy realizacji są określone bezpośrednio w danych podstawowych materiałów i oznaczają, po jakim czasie zostanie realizowane zamówienie. Jeżeli sobie zaznaczymy tą opcję, no to automatycznie on będzie tą opcję ignorował. Następnie mamy ustawienia wyświetlania. Mamy tutaj możliwość posortowania wyników po kolejności montażu, indeksie, opisie towarów, grupie materiałów. My sobie ustawimy po indeksie. Mamy jeszcze takie dwie opcje. Wyświetl towary bez zapotrzebowań. Oznacza to, że w wynikach naszego kreatora zostaną wyświetlone wszystkie towary, nawet te, które nie będą miały w danym okresie żadnych zapotrzebowań. My sobie nie zaznaczamy tej opcji. Jest jeszcze opcja symulacja, to znaczy, że możemy sobie zasymulować wyniki naszego scenariusza. Tej opcji też nie zaznaczamy. Klikamy dalej. Na tym etapie mamy możliwość wybrania sobie towarów. Mamy do wyboru albo wszystkie towary, albo wybrane towary. Klikając w wybrane towary uaktywnia nam się możliwość wyboru indeksów. Mamy tutaj możliwość dodaj towary. Możemy sobie te towary na przykład posortować po indeksach, wybrać sobie od do. Możemy także określoną grupę towarów wybrać albo towary posiadające określoną charakterystykę. Klikając OK, towary te przynoszą nam się tutaj właśnie na lewą stronę i możemy sobie je zaznaczać, odznaczać. Mamy możliwość zaznaczać wszystkie, odznaczać wszystkie. Możemy sobie także usunąć na liniach pozycje. Możemy także sobie usunąć wszystkie towary za pomocą tego przycisku usunąć towary. Sobie jednak wybierzmy wszystkie towary i przejdźmy dalej. W kolejnym etapie mamy wybór źródła danych magazynu. Mamy tutaj dwie opcje. Jest to opcja firma i opcja magazyn. Opcja firma oznacza, że będziemy uwzględniać tylko te zapasy i zapotrzebowania, ale dla magazynu domyślnego dla firmy. Druga opcja magazyn to uwzględniamy istniejące zapasy, zapotrzebowania oraz dostawy osobno dla każdego z magazynów firmy. Wybierzmy więc opcję drugą. Mamy teraz do wyboru różne magazyny. Możemy sobie zaznaczyć równie dobrze opcje. Widzimy tutaj mamy lokalizację, kod magazynu, nazwę magazynu. Możemy sobie zaznaczyć na przykład, że chcemy uwzględnić na tym magazynie tylko zapas, na tym magazynie tylko zapotrzebowanie, a tutaj nie chcemy na przykład dostaw. I wtedy do kreatora te dane nam się nie przeniosą. My jednak zaznaczymy sobie wszystkie opcje. Przejdziemy dalej. Tutaj już mamy ostatni etap kreatora, w którym wybieramy źródła danych dokumentów. Na samej górze mamy do wyboru zakres czasu. Mamy dwie opcje. Zakres czasu z horyzontu planowania. Jest to horyzont planowania określiliśmy we wcześniejszych krokach. I druga opcja uwzględnij dane historyczne, co znaczy, że zostaną wzięte do kreatora wszystkie dane na indeksach występujące w historii. Następnie zaznaczymy sobie oczywiście opcję uwzględnij dane historyczne. Następnie mamy źródło zapotrzebowania i dostaw do uwzględnienia w obliczeniach MRP. Wybieramy tutaj po prostu typy dokumentów, jakie zostaną uwzględnione w kreatorze. Mamy tutaj do wyboru zamówienia, zakupu, umowy łączne zakupu, zlecenia sprzedaży, umowy łączne sprzedaży, zlecenia produkcyjne, żądanie przesunięcia magazynowego, transakcje zamówień okresowych i faktury rezerwujące. My wybierzemy sobie tylko opcję zamówienie zakupu, zlecenie sprzedaży i zlecenie produkcyjne. Po prawej stronie mamy możliwość jeszcze zawężenia sobie wyników na przykład dla zleceń sprzedaży, żeby po prostu kreator nie wziął nam wszystkich dokumentów. W tym celu klikamy sobie 3 kropki. Możemy teraz tutaj za pomocą przycisku dodaj dokument wybrać sobie jakieś dokumenty, na przykład posortowane po numerze dokumentu, kodzie partnera handlowego, po dacie dokumentu czy dostawy, kodzie projektu, kwocie razem, czy też tylko te, które są zatwierdzone. Sobie wybierzmy na przykład po numerze dokumentu od 0 do 20 na przykład. Kliknijmy OK. Widzimy teraz zaimportowały nam się tutaj 11 zamówień zleceń sprzedaży. Możemy sobie tutaj oczywiście odznaczać, zaznaczać, możemy usuwać konkretne pozycje. Klikając OK
Pojawia nam się checkbox o ograniczeniu wyboru zleceń sprzedaży, oznaczający, że tylko te zamówienia sprzedaży, które zaznaczyliśmy, będą brane pod uwagę w kreatorze MRP. My sobie tę opcję odznaczymy. Następnie mamy do wyboru poziom zapasów. Mamy 3 możliwości. Jest to poziom wymagany, minimum bądź też maksimum. Poziomy te są oczywiście określone w kartotece towarów. My sobie weźmy na przykład wymagany. Następnie jest możliwość wybrania prognozy sprzedaży. My sobie oczywiście wybierzemy prognozę sprzedaży, którą sami wcześniej założyliśmy. To była prognoza MRP. Następna część dotyczy już generowanych wyników, czyli jakie mają być wygenerowane dokumenty w wyniku naszego kreatora. Widzimy, że opcja zakup i zlecenie produkcyjne jest wyszarzona, co znaczy, że to jest automatycznie po prostu już zaznaczone. Możemy sobie jeszcze ewentualnie zaznaczyć żądanie przesunięcia magazynowego. No my akurat go nie chcemy. Z zakupu wybieramy sobie albo zlecenia zakupu, albo zamówienia zakupu. No my chcemy raczej zlecenia zakupu, żeby nam tworzył MRP. Następnie możemy jeszcze wygenerować wyniki dla magazynu domyślnego dla towaru, bądź też dla magazynu, na którym występuje zapotrzebowanie. My wybierzemy sobie tą drugą opcję, czyli wygenerowano do magazynu z zapotrzebowaniem. Teraz uruchomimy sobie kreator MRP. Wyniki kreatora oraz rekomendacje do zlecenia zostaną przedstawione w drugiej części naszego filmu. Serdecznie zapraszam.